Cześć, dzisiejszy film to nie jest klasyczny tutek, czyli pełen tutorial, jak coś zrobić od początku do końca. Dziś zarażam Was swoją miłością do szablonów, bo miłość do szablonów to miłość zawsze odwzajemniona. Szablon to taki dekupażowy ziemniaczek, bo z ziemniaczka zrobimy prawie wszystko. Placki, frytki, zupę, że o alkoholu to nawet nie wspomnę. Czyli jeden szablon, 4 serduszka i 4 pomysły na wykończenie dołu. No to zaczynamy. Żeby można było na czymś pokazać i żeby nie męczyć już pudełek, dzisiaj na tapetę wzięłam serduszka. Przeleciałam lazurem orzechowym, a po wyschnięciu przeszlifowałam papierem ściernym. Gdy pędzle miałam brudny od lazuru, to jeszcze przeleciałam kilka koralików, żeby na końcu jednak te serduszka wyglądały ładnie. Jeden szablon, podlinkuję Wam go oczywiście pod tym wideo, ale wybór szablonów mamy ogromny. Ten nadaje się zarówno do past, jak i do farb. Jeżeli tylko charakter pracy na to pozwala, to wolę używać pasty zamiast farby. Dlaczego? Bo po pierwsze nie podcieka pod szablon, a po drugie daje piękny, wyrazisty kolor. Zazwyczaj powierzchnię malujemy na przykład farbą akrylową, potem odbijamy szablon i to już pięknie wygląda. A w tym filmie chciałam Wam podrzucić 4 troszkę inne pomysły. No to zaczynamy. Pomysł numer 1. Warto pod szablonem podmalować powierzchnię. Można to zrobić w jednym kolorze, a można tak jak ja, na przykład w 2 albo w 3. Zwróćcie uwagę, jaką piękną, intensywną biel daje biała pasta. Osiągnięcie takiego efektu farbą oczywiście jest możliwe, ale trzeba by się było bardzo namęczyć, a tutaj po pierwszym przelocie mamy już idealną biel. Ten efekt dzięki białej paście daje mocny kontrast, a co jeśli kontrast ma być mniejszy? No to lecę z drugą propozycją. Po pierwsze, tło szablonu podmalowuję na jasny kolor. A biała pasta, żeby nam tak nie świeciła po oczach, zostanie wymieszana z farbą akrylową. Można oczywiście wymieszać taką papkę na idealnie gładki kolor, ale ja wolę, gdy te kolory między sobą przechodzą, bo uważam, że ten efekt jest dużo ciekawszy. Chyba na literkach to przenikanie koloru nawet lepiej jest widoczne, zobaczcie. W kolejnych 2 propozycjach pasty starałam się pofarbować na kolor drewna. Dobrałam go jako tako, chociaż i tak się starałam, ale myślę, że źle nie wygląda, więc lecimy. Tło szablonu, jak poprzednio, w kolorze, ale sam szablon odbijam w kolorze drewna. I jak Wam się taki efekt podoba? Zwróćcie uwagę, że kolor farby do koloru drewna dobrałam jako tako. Idealnie nie jest, ale myślę, że tego nie widać. Ostatnia propozycja. Lecimy pastą w kolorze drewna bezpośrednio po drewnie. Z nieidealnie dobranym kolorem pasty ten efekt prezentuje się tak. To nie jest tutorial, więc teoretycznie te moje serducha nie muszą być wykończone, ale przecież tak ich nie zostawię, więc dodam jeszcze kilka bajerów, żeby można je było komuś podarować, no i żeby się ucieszył. Czyli w kosmicznym skrócie. Po pierwsze, można fajnie przyciemnić albo rozjaśnić boki. Jeżeli ktoś lubi, a jak wiadomo, ja zawsze lubię, to można serduszka pochlapać. No i na sam koniec, jeżeli ktoś lubi, jeżeli mu pasuje, a ja oczywiście lubię i mi zawsze pasuje, można dodać efekt szwu na bokach. I można to zrobić jakimś mazakiem niezmywalnym albo na przykład konturówką. No bo malowanie szwu farbą to oczywista oczywistość. I jeszcze tylko koraliki, koronki i mój nietutek o szablonach, a właściwie o tym, jak fajne są szablony, jak dobrze je wyjąć z szuflady, pogłaskać, przytulić i coś fajnego z nimi zrobić, gotowy. No to który efekt jest najfajniejszy? Koniecznie napiszcie w komentarzu, czyli drewno na kolorze, czy może białe na kolorze? A może ładniejszy jest kolor na kolorze, albo to, co jest z drugiej strony, czyli drewno na drewnie.
Jeżeli zaraziłam Was miłością do szablonów, to link do wszystkich produktów, których używałam w filmie i oczywiście do tego szablonu znajdziecie pod wideo, czyli w opisie filmu. A deku zakręconych zapraszam na naszą świetną grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.